Więc dzisiaj będzie taki odcinek dla wszystkich tak zwanych nerdów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie po raz kolejny z brytyjskiego Cambridge. Pewnie się tu jeszcze spotkamy z jeden raz. Moi drodzy, dzisiaj ciekawostka, druga z serii filmowej. Dlatego, że jak się już pewnie zorientowaliście po tytule, dzisiaj będzie o Gwiezdnych Wojnach. Ale proszę się nie martwić, będzie krótko, nie będzie tak jak przy Transformersach, tych wszystkich skomplikowanych nazw i rzeczy, bo chciałbym tylko o jednej, myślę, dosyć ciekawej ciekawostce. Moi drodzy, nie wiem, czy byliście na tej najnowszej części, czyli 7. części Gwiezdnych Wojen, Przebudzenie Mocy. The Force, it's calling to you. Muszę przyznać, że ja jestem absolutnie powalony. W sensie to jest najlepsza część ze wszystkich. Wiem, że wszyscy tam się obrażą, że 3 pierwsze części, w sensie oryginalna trylogia, to jest w ogóle klasyka i tak dalej. Pitu. Najnowsza część J.J. Abramsa jest absolutnie arcydziełem i uważam, że jest najlepszą częścią ze wszystkich. Ale ciekawostka nie będzie o niej. Tak chciałem tylko powiedzieć, że po prostu bardzo mi się podoba. Byłem już 2 razy w kinie. Mam jeszcze nadzieję pójść po raz kolejny. Jeżeli ktoś nie widział, bardzo polecam. Absolutnie fenomenalna w ogóle część. Ciekawostek o Gwiezdnych Wojnach można by opowiedzieć bardzo dużo, bo to już jest po prostu klasyka i w ogóle tradycja i w ogóle legenda sama w sobie. Na początku sobie pomyślałem, że można by powiedzieć ciekawostkę o statku Hanna Solo, bo nie wiem, czy wiecie, że statek Hanna Solo został zaprojektowany na podstawie hamburgera z oliwką. Znaczy nie mam bladego pojęcia, gdzie oni tam zobaczyli hamburgera. Oni chyba nigdy hamburgera nie widzieli, ale podobno tak było. Ale nie o tym będzie ciekawostka. Myślałem sobie też o tym, że można by opowiedzieć o różnych rasach, które się pojawiają w Star Warsach, o różnego rodzaju właściwościach tych ras i poszukać jakiejś analogii z ludźmi. Ale natrafiłem na ciekawostkę zupełnie inną, można powiedzieć taką trochę niefilmową, ale bardzo z tym filmem związaną, a która duchowo, przyznam szczerze, bardzo mi się spodobała. Mianowicie, nie wiem, czy wiecie, że kiedy kręcono pierwszą część, oczywiście chodzi mi o starą trylogię, czyli 4. część, de facto, czyli Nową Nadzieję, pierwszy film z serii Gwiezdnych Wojen. Kręcono część zdjęć w Londynie, w sensie w studiach w Londynie i mieli ogromny problem, cała ekipa filmowa, z ekipą sprzątającą studio filmowe w Londynie. Dlaczego? Otóż reżyser Lucas wymyślił oczywiście, i uważam, że to jest genialny pomysł, żeby całą scenografię kosmiczną bardzo, że tak powiem, urealnić, a to oznaczało w konkrecie ubrudzić, zniszczyć i zakurzyć. W sensie chodziło mu o to, żeby skończyć z taką manierą, która była w filmach science fiction w tamtym czasie, że wszystko w filmach science fiction było takie sterylne. W sensie wszystkie statki, wszystkie pomieszczenia, wszystkie takie rzeczy, właśnie futurystyczno-elektroniczno, jakieś tam takie fantastyczne, były totalnie czyściutkie na połysk, metale, niezabrudzone niczym i tak dalej. I Lucas bardzo chciał, żeby to urealnić. W sensie, żeby rzeczywistość w Gwiezdnych Wojnach była taką rzeczywistością, którą my znamy. Bo nie ma się co oszukiwać, że nawet jeżeli kiedyś wejdziemy w fazę lotów międzygalaktycznych, czy międzyplanetarnych, czy jakichś tam innych, no to my zaniesiemy tam wszędzie brud. I co robiono? W sensie całą scenografię, którą przygotowano, codziennie specjalnie brudzono, kopano, piłowano, drapano śrubokrętami i tak dalej. Jak spojrzycie na przykład na roboty, które są w Gwiezdnych Wojnach, w tej chociażby pierwszej części, to one nie są idealne. R2-D2 jest absolutnie podrapany, jest zniszczony, widać, że jest używany. Ja uważam, że to jest w ogóle genialna rzecz, ale jaki mieli problem? Mianowicie firma, która była zatrudniona w tych studiach w Londynie, jakoś tam coś poszło nie tak informacyjnie i ta firma za każdym razem, codziennie wieczorem, kiedy sprzątała te plany filmowe, to im wszystko, że tak powiem, czyścili. Wszystkie kurze ścierali, wszystkie wysypane piaski, brudy i tak dalej rzeczy niwelowali. Mało tego, byli podobno jacyś bardzo zaangażowani sprzątacze, którzy nawet jak widzieli zadrapania, to je zamalowywali, bo myśleli, że to jest jakby przypadkiem. Problem polega na tym, że zupełnie się nie mógł reżyser dogadać z tą ekipą i tam po prostu przez chyba ileś tygodni, codziennie, jakby czyszczono im to do zera. I oni się strasznie wkurzali. Musieli codziennie na początku, zanim zaczynali kręcić
nakręcić zdjęcia danego dnia, znowu wszystko brudzić, znowu wszystko doprowadzać do takiego stanu używalności. I tak sobie pomyślałem, że to jest z Gwiezdnych Wojen bardzo ciekawa prawda duchowa. Dlatego, że to jest pewien mechanizm złego, który w nas działa. Oczywiście to można na dwa sposoby sobie zinterpretować i przeczytać. Bo można by oczywiście to czyszczenie potraktować pozytywnie, no, że pozbywamy się tego, co brudne. Ale może być też tak, że to czyszczenie jest pewnego rodzaju udawaniem, że nie jest brudno tam, gdzie jest brudno. To, co chciał zrobić George Lucas, to chciał pokazać świat prawdziwy, świat realny. Taki świat, który naprawdę będzie taki jak nasz świat. Natomiast ta ekipa sprzątająca chciała go właśnie odrealnić, wysterylizować, doprowadzić go do takiego błysku i połysku, którego świat nie ma. Dlatego, że świat jest w jakiś sposób brudny. Jest takie działanie złego, które polega na tym, że zły nam próbuje wmówić, że nie ma brudu tam, gdzie jest, że nie ma zła tam, gdzie jest, że nie ma grzechu tam, gdzie jest, że nie ma głupoty tam, gdzie jest, nie ma pomieszania i syfu tam, gdzie jest. I bardzo często tym czyścicielem, wbrew pozorom, nie jest Duch Święty, tylko takim fałszywym czyścicielem jest zły, jest szatan, który próbuje nam wmówić, żebyśmy się nie zajmowali różnymi brudami i syfami, które mamy, bo mówi, to nie jest takie złe. Przecież jak się to dobrze wypoleruje, jak się troszeczkę podmaluje i jak się wyczyści, no to przecież będziesz żył taki idealny. Otóż prawda o nas jest inna i Duch Święty chce przychodzić do prawdy o nas i nie boi się naszych zadrapań, wgnieceń, zakurzeń, czasem po prostu okropnych syfów, które gdzieś tam w naszym domu, w sensie w sercu oczywiście, nie wiem, za meblami leżą i to tam jest. I oczywiście Duch Święty chce to wyczyścić, właśnie, ale to Duch Święty chce to wyczyścić. I On to czyści w ten sposób, że On najpierw pokazuje, że taka jest prawda o nas. Zły nam próbuje wmówić, że to nie jest prawda, że możemy się wybielić, zupełnie nie spotykając się z tą prawdą. Moi kochani, zdanie, z którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochodzili, to będzie zdanie z Księgi Przysłów. Zdanie, no myślę, które może nam dzisiaj pomóc. Zdanie brzmi: jest plemię w swych oczach niewinne, a nie jest obmyte z brudów. Myślę, że to jest dokładnie to, z czym powinniśmy dzisiaj pochodzić. Że można być takim plemieniem, które we własnych oczach, można być takim człowiekiem, który we własnych oczach jest niewinny, ale de facto wcale nie jest obmyty z brudów. Spróbujmy takie pytanie sobie dzisiaj zadać. Gdzie mamy taką ekipę sprzątającą, złą ekipę sprzątającą, która próbuje realność i prawdę naszego życia wybielić, sprawić, że nie widzimy prawdy o nas samych. I wyrzućmy tę ekipę, zwolnijmy ją, bo inaczej nie nakręcimy absolutnie rewelacyjnego filmu z naszego życia. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o... A nie wiem, czy zauważyliście, dołączył obok sowy, czy też pingwina, bo w sumie mam wątpliwości, że ta koleżanka wczorajsza to jest sowa czy pingwin, ale dołączył do grona moich przyjaciół Misio. Można by sobie powiedzieć tak w klimacie Star Warsów, że to jest taki Chewbacca, no bo on taki trochę podobny, też taki zarośnięty cały. Jest taka w ogóle ciekawostka z Chewbacką, nie wiem czy wiecie, skąd się wziął ten taki odgłos który tam Chewbacca wydaje. Otóż podobno ekipa filmowa poszła do jakiegoś zoo. Zabrzmi trochę to strasznie, ale podobno poprosili, żeby niedźwiedzia nie karmić tam chyba przez jeden dzień, żeby on trochę zgłodniał. I potem następnego dnia podsuwano mu miskę z mlekiem i tam z jakimiś smakołykami, które Misiu lubi. I ten Misiu właśnie wydawał takie dźwięki, tam chcąc jeść. I oni Chewbaccę zrobili w ten sposób, że nagrali te dźwięki. No i potem taki był odgłos paszczęki Chewbacki. Chewbacca w ogóle jest super. Uważam, że to jest jedna z najlepszych postaci z Gwiezdnych Wojen. Więc to tyle, jeśli chodzi o fantastyczne przebudzenie sprzątaczy. Pozdrawiam serdecznie z Cambridge'a.